Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto czekoladowo-śmietankowe z nutką brzoskwiniową. Podstawą naszego ciasta stanowi biszkopt czekoladowy, do którego potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru, 2 łyżek kakao oraz szczypty soli. Na początek produkty sypkie, jak Państwo widzą. Do miseczki większej wsypujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej oraz 2 łyżki kakao i wszystko ze sobą mieszamy. A następnie zostawiamy, później będziemy przesiewać do ubitej piany. A teraz duża miska, do której dajemy 4 białka jaj, 4 żółtka czekają w kolejce, dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Jak już białka ubijemy, dodajemy 80 g cukru, tylko tak jak Państwo tu widzą. Troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, aż do wykończenia cukru tak. A kiedy cukier wykończymy, to mieszamy tak długo, aż przestaniemy słyszeć chrzęst tego cukru w tej pianie. Wtedy możemy dodawać 4 żółtka jaj, tylko proszę Państwa pojedynczo, bo nie po to wbijaliśmy powietrze w pianę, żeby teraz się go pozbyć pod ciężarem żółtek, więc pojedynczo dajemy i mieszamy. Po ostatnim żółtku mieszamy tylko tyle, żeby wszystko się ze sobą wymieszało. Możemy odłożyć mikser. Teraz sięgniemy po te sypkie produkty wymieszane. Będziemy przesiewać je partiami do naszej masy. A jak sobie przesiejemy, no to teraz musimy to wymieszać. Przesiewamy i mieszamy aż do wykończenia produktów sypkich. Ok, wszystko wsypane, wymieszane. Wobec tego szykujemy sobie foremkę o wymiarach 24×36 cm. Sam spód, jak Państwo widzą, wykładamy papierem do pieczenia. Tam jest taka zakładka, o niej później. A do środka foremki wykładamy masę na biszkopt. Rozprowadzamy równomiernie. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego już do 160–170 stopni Celsjusza. Pieczymy około 20 minut, używając grzałki góra i dół. I po upieczeniu zrzucamy biszkopt z wysokości 50 cm. I wtedy zostawiamy do wystudzenia. W momencie, kiedy biszkopt wystygnie, odcinamy go od rantów foremki. Wyciągamy z blaszki. Za pomocą tej zakładki, o której wcześniej mówiłam, łatwo możemy zdjąć papier do pieczenia. Obracamy znowu biszkopt. I ścinamy wierzchnią skórkę. Biszkopt mogą Państwo sobie przygotować dzień wcześniej, przechowywać w folii i wtedy ta skórka prawie sama zejdzie.
Jak już pozbędziemy się skórki, biszkopt ponownie wkładamy do foremki, w której się piekł. I przygotowujemy poncz. A poncz przygotowujemy z 150 ml przygotowanej wody, 2 łyżeczek cukru oraz 1 łyżki likieru amaretto, ale to opcjonalnie. A dodatkowo potrzebujemy jeszcze około 300 g drzemu brzoskwiniowego. Tak jak Państwo tu widzą, biszkopt włożony do foremki, poncz przygotowany z wymieszanych składników i teraz nasączamy biszkopt. Ponczu nie musimy zużyć całego, nasączamy tylko tyle, ile nam będzie pasowało. W nasączeniu biszkoptu wykładamy na wierzch 300 g drzemu brzoskwiniowego i rozkładamy po całości. Jak Państwo widzą, myśmy drzem kupili z kawałkami owoców i kupiliśmy brzoskwiniowy. Jeżeli Państwu nie pasuje, mogą Państwo ten drzem zmienić na inny. A teraz przygotujemy masę śmietanową. I żeby przygotować masę śmietanową, potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 120 g cukru pudru, 2 łyżki kakao, 2 razy po 2 łyżki żelatyny oraz 2 razy po 80 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. Najpierw 2 miseczki, do których dajemy po 2 łyżki żelatyny. Zalewamy 80 ml wrzątku każdą z nich. Czekamy, aż żelatyny napęcznieją, a następnie mieszamy, żeby rozpuściły się w wodzie. Po wymieszaniu i rozpuszczeniu żelatyn w wodzie zostawiamy je do przestudzenia, jednak w międzyczasie proponuję przemieszać od czasu do czasu, żeby nie zrobiły się grudki. A teraz bierzemy sobie miskę, do której wlewamy 800 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki. Bierzemy mikser do ręki i zaczynamy ubijać śmietanę. Śmietany nie będziemy ubijać na sztywno. W momencie, kiedy Państwo wyłapią chwilę, że łopatki miksera zaczną zostawiać ślady na tej śmietance, dodajemy 120 g cukru pudru i wszystko ze sobą mieszamy. Śmietany, tak jak mówiłam, nie ubijamy na sztywno, ona musi zostać taka półpłynna. Po dokładnym wymieszaniu cukru pudru z bitą śmietaną i takim lekkim zesztywnieniu, że użyję takiego słowa, masę dzielimy na 2 części. Jedną część odkładamy do lodówki, niech czeka, a do drugiej dajemy wystudzoną żelatynę. Powoli małym strumieniem wlewamy i dokładnie wszystko ze sobą mieszamy. Po wymieszaniu żelatyny z masą wyjmujemy foremkę i wykładamy tą masę czysto śmietanową na ten drzem brzoskwiniowy. Robimy to porcjami. W ten sposób łatwiej będzie rozprowadzić po całości i wyrównać. I taką foremkę wkładamy wtedy do lodówki, tam sobie niech czeka, a my z lodówki wyjmujemy drugą miskę z masą śmietanową wcześniejszą, do której przesiewamy 2 łyżki kakao i mieszamy wszystko ze sobą. Następnie wlewamy drugą część wystudzonej żelatyny. Małymi porcjami wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. I teraz powracamy do foremki, którą wyjmujemy z lodówki. Jak Państwo widzą, zaszaleliśmy ze wzorkiem na masie śmietanowej, a tą porcję masy śmietanowo-czekoladowej rozkładamy porcjami na wierzchu, wyrównujemy. I taką foremkę teraz wkładamy do lodówki, ale na minimum godzinę, ponieważ masy muszą bardzo dobrze stężeć przed kolejnym etapem ciasta. A kolejny etap to ganasz. Ganasz przygotujemy z 100 g czekolady białej oraz 100 g masła. Najpierw w kąpieli wodnej rozpuszczamy 100 g białej czekolady.
którą następnie musimy przestudzić. A teraz 100 g masła, albo kulą do ucierania, tak jak tu widzę mój mąż robi, albo mikserem ucieramy na puszystą masę. To masło musimy sobie troszeczkę wcześniej wyjąć, żeby postało w temperaturze pokojowej. Kiedy już masło będzie ubite na puszystą masę, możemy dodać tą wystudzoną białą czekoladę i wszystko ze sobą wymieszać. Składniki wymieszane wyjmujemy z lodówki foremkę z już mocno zastygniętymi masami i na wierzch wylewamy nasz ganache i równomiernie rozprowadzamy po całej powierzchni. Ciasto prawie gotowe będzie za chwileczkę, jeszcze musimy je włożyć na kilka godzin do lodówki, żeby wszystko tak naprawdę bardzo dobrze zastygło, a smaki się połączyły. I wtedy możemy już je wyjąć, kroić, dzielić się, zjadać sami, jak Państwo wolą. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając za kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.